Cześć, dzień dobry, witam się z Wami z lasu i zapraszam na nowy film. Dotarłam tu, gdy było jeszcze ciemno. Usiadłam w miejscu, w którym sobie wcześniej zaplanowałam, rozłożyłam aparat i czekałam. Okazało się, że po kilku minutach między drzewkami wypatrzyłam ruch. Był to wilk, który przemykał do Młodnika. Ale to nie było wszystko. Po chwili wypatrzyłam jeszcze ślepia, które się we mnie wpatrują. Był to kolejny osobnik, ale pewnie przez to, że było jeszcze szaro, a poza tym byłam schowana za drzewkami, nie mógł zidentyfikować, czym jestem. Po chwili rozejrzał się wokół i pognał za swoim kolegą. Wilk zniknął w Młodniku, a ja siedziałam dalej w tym samym miejscu z nadzieją, że przed obiektywem pojawi się jeszcze jakiś zwierz, na przykład jeleń, gdyż całkiem często widuję je w tej okolicy. Intuicja mnie nie myliła. Gdy zrobiło się trochę jaśniej, na uprawie pojawił się piękny wilk o zimowej, puszystej sierści. Po opuszczeniu Młodnika stał i analizował otoczenie, po czym powolnym krokiem przemknął dalej. Miałam okazję dokładnie mu się przyjrzeć, gdyż w ogóle się nie spieszył i moja obserwacja trwała dość długo. Dostrzeżenie wilków w takich warunkach nie jest proste. Ich kolor świetnie wtapia się w otoczenie i już pewnie nieraz w czasie moich wizyt w lesie nie zdołałam ich zauważyć. Nadeszła pora, by sprawdzić, co szumi w zimowym lesie. Przemierzałam wrzosową drogę, która jeszcze nie tak dawno mieniła się fioletem. Wciąż trafić tam można na spękane tęgoskóry, które uwolniły swoje zarodniki. Sarny spokojnie żerowały na jednej z upraw. Zwróciłam na nie uwagę tylko dlatego, że z daleka widać było ich jasne, rzucające się w oczy lustra. Tego dnia, poza dzięciołami dużymi, aktywne były również największe dzięcioły Europy, czyli dzięcioły czarne. A wysoko nad drzewami przelatywał tabun dzikich gęsi, które najpierw było słychać, a dopiero później pojawiły się w zasięgu wzroku. Kości w lesie nie należą do rzadkich widoków. Te akurat były mocno rozrzucone i widać było, że leżały tam już od dłuższego czasu. Kilkaset metrów dalej trafiłam na o wiele świeższe kości rogacza. Wyrostek kostny zaznaczony strzałką to możdżeń. Na możdżeniach osadzone jest poroże zwierzęcia. Tak wyglądają stare sarniaki, które były wcześniej ukryte pod warstwą śniegu. Jednym z celów mojej dzisiejszej wyprawy są odwiedziny pod fotopułapką, wymienimy baterię, a także kartę pamięci, a poza tym sprawdzimy, co takiego się nagrało.
Część z ujęć dotarła do mnie za pomocą MMS-ów na telefon. Niektóre z nich były naprawdę ciekawe, dlatego nie mogę się doczekać, żeby sprawdzić, co więcej się uwieczniło. Dostaję od Was sporo pytań o moją kamerę. Jeśli chcielibyście, żebym opowiedziała o niej coś więcej na filmie, to dajcie znać. Karta, baterie wymienione, więc zaczynamy przegląd zdjęć oraz filmów. Byki pojawiły się w tej okolicy m.in. przez dęby, spod których wygrzebywały żołędzie. Pod drzewami zostawiły sporo tropów, a także rozgrzebaną ściołę. Na uprawie, przed obiektywem, spędzały czas głównie na żerowaniu, ale również na zabawach, co uwieczniło nagranie. Noc była wyjątkowo klimatyczna i spokojna. Wielki, okrągły księżyc rozjaśniał knieje. Nad ranem śniegu dopadało ponownie, przez co krajobraz pokryty był grubszą warstwą białego puchu niż wcześniej. Obecność wilków przed kamerą początkowo potwierdzały jedynie kadry tego typu. Zdjęcia nie były ostre, zwierzęta poruszały się i często uwieczniały się jedynie ich fragmenty. W końcu fotopułapce udało się nagrać coś więcej. Jako pierwszy przebiegł przed nią jeden wilk, co prawdopodobnie jak wcześniej nie był to kadr idealny, gdyż pozbawiony był głowy. A co działo się dalej? Wkrótce przez zaśnieżoną uprawę przebiegła para wilków. Nie minęło dużo czasu, gdy między drzewkami przemykały kolejne dwa szare. Watachę zamykał pojedynczy osobnik, więc podsumowując, kamera nagrała 6 wilków. Nie wykluczam, że było ich tam więcej, gdyż zostawiły mnóstwo tropów wokół i ciężko było dokładnie określić liczbę osobników. Poza tym, część z nich mogła przebiegać za kamerą lub po prostu mogły się nie nagrać. Od wielu dni po śniegu nie ma u nas ani śladu, a temperatura wzrosła. Przyznam, że mam nadzieję, że jeszcze tej zimy śnieg u nas zagości. Rozkładające się pniaki stanowią miejsce bytowania wielu gatunków owadów, przez co przyciągają dzięcioły. Taki widok jest naprawdę częsty. Jak co roku, również podczas tej zimy, na dnie lasu namierzyłam pieprzniki jadalne. Ich ilość była idealna jako dodatek do obiadu. Łabędzie krzykliwe, bez zmian, cały czas okupują pola. Wydaje mi się, że z każdym rokiem ich stada, które przybywają do nas zimą, liczą coraz więcej osobników. To tyle na dziś ode mnie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Widzimy się w kolejnym albo na moich mediach społecznościowych. Na razie! Jeśli masz ochotę wesprzeć mój kanał, to masz taką możliwość przez postawienie kawy za pomocą Buy Coffee. Link znajdziesz w opisie. A dla wytrwałych widzów na końcu filmu pojawi się jeszcze jedno bonusowe nagranie z fotopułapki. Do następnego!